Witajcie! Przez ostatnie 4 miesiące jeździliśmy po Ameryce Centralnej. Była to cudowna przygoda, ale któregoś dnia postanowiliśmy zobaczyć też inne rejony świata. I wtedy pomyślałam, że to już czas spełnić pewne marzenie i odwiedzić Japonię. I tak wylądowaliśmy w Tokio, gdzie nawet pośrodku tłumu czułam niewiarygodny spokój. Czas jakby to zwolnił, a ja pomyślałam, że Japonia wygląda jak świat, w którym spadł śnieg. Kojarzycie tą ciszę i spokój. Tylko tu jest tak bez śniegu. Zapraszam Was do Tokio. Za nami jest taka budowa jakaś, nie wiem co panowie robią, ale jest też 3 pracowników, robotników, którzy zarządzają ruchem. Tak, zarządzają ruchem, jest takie przejście awaryjne i to jest po prostu przeurocze, jak panowie ręką nam pokazują, że zapraszają i się kłaniają. Jest to taka elegancka sytuacja, my się odkłaniamy jak umiemy najładniej. W Tokio zamieszkaliśmy w uroczej dzielnicy Asakusa. Do najbliższej świątyni i stacji metra mieliśmy 15 minut spacerem. Tutaj też ciekawie widać taką sytuację, jak ludzie czekają w kolejce do autobusu. Tam jest ta kolejka, ale tu są takie 2 panie, które pomagają tym zarządzać, ponieważ dalsza część kolejki jest dokładnie tu. I żeby nie przeszkadzać pieszym, jest przerwa w kolejce. A skoro już mowa o pieszych, to przenieśmy się na słynne Shibuya Crossing. W godzinach największego ruchu szacuje się, że co 2 minuty przez skrzyżowanie przechodzi od 1000 do 2500 osób, co wystarczy, aby szybko zapełnić stadion piłkarski. A to Mario Kart, czyli popularna rozrywka polegająca na jeżdżeniu go-kartami po ulicach miasta w kostiumach inspirowanych grą wideo. I tak płynnie zapraszam Was do zobaczenia Shibui nocą. Mogłabym godzinami patrzeć na ludzi na ulicach Tokio. Piękne, wdzięczne i naturalne kolory, a jednak każdy w swoim stylu. Przerwijmy na chwilę relacje z Tokio i pojedźmy na wycieczkę do pobliskiego Nikko. Na początek wyzwanie, czyli zakup biletów na pociąg.
Dlaczego nie mogę kupić dwóch? Jeszcze więcej? Udało się. Chyba. Więc co ciekawe, trzeba było kupić 2 bilety różne. No i z tych biletów udało mi się wyczytać, że jest wagon pierwszy i miejsce 3A i 3B. I mamy jechać tak godzinę 40 minut, żeby dojechać do Nikko. A wszystko po to, żeby mi tata nie plumkał, że jesteś w Tokio i nie pojechałeś do Nikko. Żartuję. Mieliśmy taki plan, żeby tu przyjechać tak czy siak. まもなく東京スカイツリーに到着いたします。お出口は右側です。東京スカイツリーを出ますと、次は北千住に停まります。 Podróże pociągiem w Japonii są niezwykle przyjemne, ciche i komfortowe. Już wkrótce krajobraz miasta zamieniliśmy na wzgórza i pola ryżowe. Dojechaliśmy gdzieś, nie wiem gdzie. Pokićkaliśmy na koniec z pociągami przeze mnie. W sensie, mogłabym mówić Google Maps. No. Więc się pokićkały. Jesteśmy na jakiejś małej stacyjce, gdzie nikogo nie ma. Przeuroczeń. Przeuroczej, tak. Jest las mieszano-liściasto-bambusowy i kula dyskotekowa. Wygląda to tak. Płot. Za nami jest mała stacyjka i kula dyskotekowa. Chyba dla ptaków. Więc zdaje się, że trzeba będzie wrócić kilka stacji do tyłu, 20 minut i potem ileś do kolejnego. W sensie do właściwej chyba stacji. Ja w sumie nie wiem. To Nikko to jest w ogóle park narodowy. Są góry, jest bardzo ładnie, bardzo ładne widoki. Jestem super głodna, bo jest 13, a ja nie jadłam jeszcze śniadanka. No, ale tak. Kula dyskotekowa. I za płotem taki las. Bambus i inne liściaste. O, i nawet coś iglastego też tu rośnie. No i tak, pociąg chyba mamy za 20 minut. Wedle Google Maps, więc nie wiem. Jak mamy za 20 minut ten pociąg? Oprócz kuli dyskotekowej jest jakieś takie auto. Kolejny pociąg i być może za parę minut dojedziemy do celu. A widoczki są naprawdę bardzo ładne i nawet widzimy kwitnącą wiśnię. Także tu jeszcze jest trochę dalej od Tokio, ale trochę jej widać. Co to jest? No jest dobra. To sobie zostawiam na deser. Nie baw się.
To na zdrowie. Kurwa, leki to ja. A tak naprawdę? A tak naprawdę? To nie jest nasz dzień. Dojechaliśmy do Nikko i jest dosyć późno. I poszliśmy, ponieważ byliśmy głodni, szczególnie ja, bez śniadania, poszliśmy na sushi. Ale ciągle wydłubuje z zębów językiem. Które chyba było najgorszym posiłkiem, jaki jadłam od tygodni. Było bardzo źle. Źle, drogo i źle. Bardzo nie polecam tego miejsca. Jakby co, to ono jest za mną. Unikajcie. Bardzo nie. Zobaczymy, jak to się skończy. Ta świeża, nieświeża ryba. Podjechaliśmy takim autobusem. Bardzo tu ładnie jest. Bardzo ładnie wygląda, że jest zieleń i gdzieniegdzie jest jeszcze jakaś późniejsza odmiana śliwki, że kwitnie. I to wygląda bardzo, bardzo ładnie. Śliwki, wiśni. Spróbuję tam podejść, żeby Wam pokazać te kolory. Tu jest w ogóle śliwka jedna. Zwana wiśnią. Mam nadzieję, że uda się jakoś tak zobaczyć rzekę i piękną, różnokolorową zieleń, która pokrywa te góry. Oto i one, kilka kwitnących wiśni, a tu jest w ogóle ta zieleń na wzgórzach w takich przepięknych, różnych odcieniach. Bardzo ładnie. I rzeka. A tu jak się przyjrzycie, to tam ta zieleń, to przybłyskują też takie białe plamy. O, tu i tu. Więc to wydaje mi się, że też jest późniejsza odmiana kwitnących wiśni. Jest w ogóle końcówka kwietnia, więc jakaś tam szansa na załapanie się na kwitnące wiśnie była. W teorii. Ale ponoć były bardzo niskie temperatury, więc szybciej nastąpiło przekwitanie wiśni, więc spóźniliśmy się o włos. Co prawda powiem Wam, że kwitnące wiśnie to ładnie to wygląda, ale to jak gdziekolwiek indziej chyba, tak myślę sobie. Mnie za to zachwyca las, że ma tyle odcieni zielonego i jest przymieszane są różne drzewa z bambusem. Śpieszę do Tomka, bo spróbujemy pójść do świątyni, którą zamykają za pół godziny, więc mam nadzieję, że się uda. Zdążyliśmy chociaż trochę tu zobaczyć. Ładnie, ładnie. I fajnie, że parasolka po całym dniu. Jednak opłacało się udźwigać. A to w ogóle jest chyba jeden z ładniejszych parkingów, jakie widziałam. Bardzo ładnie, tak poprzycinane, zadbane. Jeszcze te wisienki kwitną. Pięknie. Przyznam, że ma to w sobie bardzo dużo uroku, bycie tutaj w górach, wśród tych świątyń buddyjskich w trakcie deszczu. Więc w ogóle nie przeszkadza to, że jest zachmurzone i deszcz kropi. Dodaje to naprawdę klimatu.
To jest ryneczek w Nikko, tuż obok dworca. A wracając do japońskiej ciszy, posłuchajcie jej w poczekalni, gdzie wszyscy szepczą. Wracamy do Tokio i jedziemy do dzielnicy Shinjuku. Jest tutaj taka atrakcja turystyczna, pełna wąskich uliczek i ciasnych knajp. Bardzo turystycznie, ale faktycznie ma swój klimat. Podjedliśmy w tej turystycznej atrakcji mało urocze uliczki i dużo takich ciasnych knajp. Bardzo spoko, ale chyba trzeba tutaj też uważać, bo to jest tak trochę, może być pułapką turystyczną, jeżeli chodzi o ceny. Ale ciekawe doświadczenie. Było bardzo słono, tłusto, całkiem smaczne. Jak widzicie po moim stroju, jest trochę chłodno tutaj wieczorami pod koniec kwietnia w tym Tokio. Wracamy, bo to nasz ostatni wieczór w Tokio. Jutro rano wsiadamy w Shinkansen i jedziemy do Osaki. A może narkotyki i kosmetyki? Co? A, faktycznie. Narkotyki i kosmetyki. Fajne to Tokio, nie? Rewelacja. Bardzo jest tutaj przyjemnie i myślę, że tutaj akurat w tym miejscu, co jesteśmy, jest dosyć głośno, ale chyba zaletą tego tutaj ogólnie jest, że nawet jak jest tłum, to wszyscy idą bardzo, bardzo cichutko. Jest tak cicho. Może nie w tym konkretnym miejscu. Ale jesteśmy na dzielnicy Shinjuku. Ja także jakbyście tutaj przyjeżdżali, to bardzo, bardzo polecam jednak tam, gdzie my mieszkamy, czyli na Asakusa. Tam jest tak miło, spokojnie, więc można od tego zgiełku sobie bardzo przyjemnie odpocząć. To do metra, godzina drogi i do domu. Tomek udaje, że go tu nie ma, ale on tu jest. Zimno. Zimno w tym Tokio, mogło być trochę cieplej. Metro jest w ogóle cichutkie. Bardzo. Znowu jest cichutko i spokojnie. Idziemy znowu z gwaru i turystycznej atrakcji w ciszę. W ciszę Tokio. Nie wiem, czy też słychać, ale przy każdym takim wyjściu z metra, z peronów, jest dźwięk ptaszków. Właśnie ten. I wydaje nam się, że to po prostu jest dla osób niewidomych, żeby mogli znaleźć wyjście z metra. Tak? Tak. Jak już przy dźwiękach jesteśmy, to również każda stacja metra ma swoją własną melodię. Posłuchajcie kilku przykładów.
少し前ドアが閉まります。 Dziękuję za uwagę. Wracamy na Asakusę do naszego Airbnb. Pokażę Wam, jak mieszkamy w... Zabezpieczenie. Jeżeli nie będzie niczego na gazie, to wtedy gaz się włączy. Tak. To jest lodóweczka, mikrofalówka i taka sobie kuchnia. I czajnik. Tak. Bardzo fajne mieszkanko z jeszcze milszą toaletą. To naprawdę jest super sprawa. I też warte zwrócenia uwagi jest to pomieszczenie. Jak tutaj widać, sufit jest niżej niż cała konstrukcja, ponieważ to jednocześnie pełni funkcję suszarni. Oprócz tego, że jest tak prysznicem, to jest jeszcze suszarnią. Całkowicie oczywiście zautomatyzowaną. No, podobno powinno być do 15 funtów. No i tak, mili moi, tydzień w Tokio minął bardzo szybko. Zakochałam się w tym mieście, teraz jednak wsiadamy w taksówkę i jedziemy na dworzec Shinkansen. Opuszczamy Tokio i jedziemy do Osaki Shinkansenem. Chyba jesteśmy na dobrym peronie. Czekamy u wyjścia, grzecznie w kolejce, tak jak wszyscy. Tutaj dam Wam tipa podróżniczego. Jeśli wsiądziecie w Shinkansen z Tokio do Osaki, to po około 40 minutach od odjazdu możecie zobaczyć górę Fuji. Podobno szanse na to, by była niezasłonięta chmurami, są niewielkie. Ale nam się poszczęściło, widok był ekscytujący i życzę Wam tego samego. Jeśli podobał Ci się ten odcinek, to będzie mi bardzo miło, jeśli zostawisz subskrypcję czy komentarz, bo będzie się tu działo. Do zobaczenia w Osace.